Cześć, jestem Krystian i chciałbym Wam pokazać krótki film z mojego pierwszego projektu stolika kawowego, zrobionego z orzecha włoskiego i czarnej żywicy epoksydowej. Miłego oglądania. Na dzień dobry kilka zdjęć, ponieważ niestety od początku wszystkiego nie nagrywałem. Także pokrótce na szybkiego oczyszczenie deski ze wszystkich niezdrowych części, z resztek kory. Góra i dół deski zabezpieczona szelakiem, boki żywicą, najlepiej szybko schnącą do 24 godzin albo i nawet szybciej. Czarny pigment z żywicy może się dostać głęboko do deski i na stałe ją zabarwić. Do tego blokuje pęcherzyki powietrza, które mogą się wydostawać ze szczelin krawędzi deski już przy zalewaniu naszej rzeki. No więc tutaj już mam mieszanie żywicy z pigmentem, około 3-4 minut. Dobrze jest mieć pod ręką coś, czym możemy łatwo przegarnąć krawędzie wiaderka, ponieważ lubią się tam osiadać niewymieszane składniki żywicy. Po wymieszaniu żywicy nie wylewałem jej od razu, odstawiłem na jakieś 5-10 minut, aby te wszystkie bąbelki z mieszania wypłynęły do góry. Palnikiem propanowym wypalamy je z powierzchni żywicy, no i możemy zabrać się za zalewanie blatów. Nie za szybko, żeby też te powietrze nie dostawało się zbytnio do lanej żywicy. Po zalaniu całości również odczekujemy około 10-15 minut i również palnikiem propanowym wypalamy wszystkie bąbelki, które wydostaną się z tej żywicy na powierzchnię. Widzicie tutaj, że nie połapałem blatów żadnymi zaciskami ani niczym nie dociężyłem. Zaraz zobaczycie tego efekty. Właśnie tutaj. Za chwilę będzie lekkie zbliżenie. Te białe paski to akryl zapobiegający wypływaniu żywicy na wierzch blatów. Tutaj zwróćcie uwagę na prawą deskę, jak jest już podniesiona przez żywicę, która dostała się pod spód. Dopiero po chwili to zauważyłem. Było troszkę nerwowo, ale koniec końców jakoś z tego wybrnąłem. Połapałem, podociążałem czym się dało. I w takiej formie zostało to już do rozbicia formy. W sumie chyba jakiś tydzień. A tu już rozbita forma. Boki odchodziły naprawdę ciężko, co widać. Za to z dolnią częścią formy nie było jakiegoś większego problemu. Zobaczcie tutaj, ile żywicy się zmarnowało pod spodem. To potem będzie wszystko zeszlifowane. Tak w ogóle to ledwo mi starczyło, przez to, że te blaty wypłynęły na wierzch. Za chwilę zobaczycie blat po powrocie ze stolarni. I w sumie nawet sam się nie spodziewałem, że wyjdzie aż tak dobrze. Trochę bałem się tego całościowego szlifowania, ale całość wyszła naprawdę fajnie. Po szlifowaniu pokazały się miejsca po pęcherzykach powietrza, różne mikropęknięcia na blatach. Jest na to sposób. Będziemy je zaklejać klejem cyjanoakrylowym. Do tego aktywator, dzięki czemu klej schnie w ciągu kilku sekund. Po 30 sekundach do minuty możemy już bez problemu szlifować to papierem. Chyba najbardziej mozolna część pracy z całego projektu. Znaleźć wszystkie pęcherzyki, wszystkie mikropęknięcia i pozbyć się ich.
Jeszcze tylko lekkie złagodzenie krawędzi przed etapem szlifowania. No i jesteśmy przy najważniejszym etapie projektu. Szlifowanie. Kolejne poziomy ziarnistości papieru macie wyświetlone na ekranie. Górę, dół i boki szlifowałem tak samo od początku do końca. Powoli i dokładnie. Na tym etapie pośpiech niewskazany. I w sumie na żadnym innym. Starajcie się nie przytrzymywać szlifierki w jednym miejscu, szczególnie na połączeniu żywicy z drewnem, ponieważ mają różne twardości. Ścieraczka z mikrofibry przydatna do ścierania pyłu. Starajcie się też co jakiś czas kompresorem przedmuchiwać szlifierkę, ponieważ na wyższych ziarnistościach papieru lubi się zapychać. Koniec szlifowania każdą ziarnistością papieru. Przejrzyjcie dokładnie jeszcze raz, najlepiej z lampą, miejsce, w którym znajduje się żywica i szlifujcie dotąd, dopóki jak najbardziej nie pozbędziecie się tych mikrorys. Im mniej pozostanie ich po każdym etapie szlifowania, tym lepiej. Według mnie chyba najbardziej satysfakcjonujący etap w projekcie: nakładanie wosku. Nakładamy go dosyć szybko. Nie musi być to zbyt dokładnie, bo teraz przychodzi etap wcierania tego wosku w cały blat. I tutaj naprawdę nie śpieszymy się, wszystko bardzo powoli. Możecie użyć polerki samochodowej, ale jeśli nie macie, to szlifierka z dopiętym padem do polerowania podłóg również się nada. Zacznijcie najpierw od dołu, potem krawędzie i w rękawiczkach, najlepiej nitrylowych, delikatnie obrócić blat na drugą stronę. Powodem, dla którego chcemy zrobić cały blat za jednym razem, jest to, że jeśli zostawimy go do wyschnięcia z gotową tylko jedną stroną, to i jedna i druga strona będą w inny sposób wciągały wilgoć z powietrza, przez co na finalnym produkcie na krawędzi może być widoczny inny odcień zarówno góry, jak i dołu. Pierwsza warstwa wosku nałożona. Może nie wygląda to jakoś zjawiskowo, ale dajmy mu czas wyschnąć do następnego dnia. Będzie wyglądał wtedy dużo lepiej. Kolejnego dnia wszystko matowimy. Ja użyłem papieru 600. Starajcie się dość często używać ścierki z mikrofibry, ponieważ przy tej ziarnistości starty wosk zapycha papier momentalnie. Po zmatowieniu nakładamy drugą warstwę wosku i miejmy nadzieję, że to już będzie ta ostatnia. Tak samo jak przy pierwszej warstwie. Polerujemy, polerujemy, polerujemy dotąd, dopóki nie znikną wszelkie zawirowania albo pozostałości materiału. Wyschnięta druga warstwa i powiem wam, że wyszło naprawdę nieźle. Nawet lepiej niż się spodziewałem.
No dobra, jesteśmy na finiszu, więc może teraz kilka słów ogółem. Nie traktujcie tego filmu w żadnym wypadku jako czegoś w stylu poradnika. Chciałem się z wami podzielić moją pracą, pokazać, że nawet w zwykłym garażu możecie stworzyć coś naprawdę fajnego. Specjalista w tej dziedzinie ze mnie żaden, ale chcę to robić, chcę się tym zajmować, chcę być w tym coraz lepszy, więc jeśli i wam się spodobało, to będę wdzięczny za lajka. Będzie to dla mnie ogromną motywacją do zajęcia się kolejnymi projektami, a także zasubskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie zobaczyć, jak to się dalej rozwinie. Komentujcie, zadawajcie pytania, na wszystkie na pewno odpowiem, a jeśli macie jakieś porady, będę za nie naprawdę wdzięczny. Wracając do filmu, mufy dwugwintowe, świetna sprawa w tego typu pracach. Śruby dokręcamy nie za luźno, nie za mocno, do pierwszego oporu. Niech to drewno ma trochę luzu do pracy przy różnych wilgotnościach powietrza w ciągu roku. No i to by było na tyle. Bardzo się cieszę, że nie znudziło ci się aż do tego momentu. Naprawdę to doceniam. I w takim razie oczekujcie kolejnych filmów. Bądźcie czujni.